jechaliśmy. So coming back, I was a sannyasi, so I got to go back in Prabhupada's car. So we were in the back seat. Wracając z tego spaceru, mogłem jechać samochodem ze Srila Prabhupada, bo byłem sannyasinem. So when we came back like a different way, so the devotees didn't see us actually. They thought we were coming the other way, so they were all on the street on their japa and we were coming from behind. Wracając z tego spaceru, kierowca pojechał inną drogą, jeszcze Ramyśla prowadził był z nami w samochodzie, więc wielbiciele nie spodziewali się, że przyjdziemy od tej strony, podjechaliśmy do nich jakby od tyłu i wtedy intonowali japa. So Prabhupada looked at it and he saw the whole block full of devotees, and of course we own the whole block and the temple. And suddenly Prabhupada, from inside of him, like with a real complete authority, he spoke. I jak podjechaliśmy do niego, to myślę, Prabhupada wtedy mógł zobaczyć, praktycznie wielbiciele stali na całej przecznicy. Wtedy byliśmy też, cała świątynia była własnością całej przecznicy. I Prabhupada tak wtedy powiedział, tak z głębi siebie, spontanicznie. He said, in such conviction, he said, they cannot check this movement. Nie są w stanie powstrzymać tego. It will go unchecked for the next 10,000 years. Ten ruch będzie trwał dalej przez następne 10,000 lat. Srila Prabhupada ki. So, I'm going to tell what Prabhupada said that made us laugh. Then Maharaj is going to tell what he heard Prabhupada say, and let's see if we get the same story. Ja powiem, co na tym spacerze Srila Prabhupada powiedział, co sprawiło, że wtedy wszyscy się zaśmieliśmy. Maharaj może też powiedzieć. Ja pamiętam to w ten sposób. The head of the BBT, Rameshwar Maharaj, was praising Sridharana Maharaj. Wtedy ówczesny Rameshwar Maharaj, który był szefem BBT, gloryfikował Hridayananda Maharaja. Because his zone had distributed more books. Za to, że jego obszar, jego strefa rozprowadziła więcej książek niż strefa Tamal Krishna Maharaja. And Tamal Krishna Maharaj was kind of like the incarnation of competition. So he didn't like to be number two. A Tamal Krishna Maharaj był praktycznie inkarnacją współzawodnictwa, dlatego nie lubił być pokonywany. Actually, he couldn't stand to be number two. Tak naprawdę dla niego bycie numer 2 było nie do wytrzymania. So Rameshwar was saying, in South America, people are getting books where there's no temples because we're distributing the airports. I Rameshwar mówił, że w południowej Ameryce ludzie tam dostają książki, nawet chociaż nie mamy tam świątyni. Wielbiciele sprzedają książki na lotniskach. Just see the power of Hridayananda Maharaj. Tylko spójrzcie na moc Hridayananda Maharaja. And Tamal Krishna Maharaj is there, right? On that wall. And Prabhupada said, don't speak so loudly, Tamal will have a heart attack. Prabhupada wtedy powiedział, że Tamal Krishna Maharaj też był na tym spacerze. And right at that point, that picture was shot. Prabhupada powiedział wtedy, nie mów tego tak głośno, bo Tamal zejdzie na całą scenę. I wtedy właśnie, jak Prabhupada to powiedział, wszyscy się zaśmiali i zostało zrobione to zdjęcie. And Prabhupada was in such a good mood because it was all about book distribution. Prabhupada był w tak dobrym nastroju, dlatego że to wszystko było wokół dystrybucji książek. So he liked competition. On lubił współzawodnictwo. And he was playing with them. I bawił się w ten sposób z nimi. In that same period, we were in Prabhupada's room after a morning walk, and I had heard that Srila Prabhupada, when he was coming to America, had a dream that Krishna came to him. To było w tym samym okresie. I byliśmy wtedy w pokoju z Srila Prabhupada. Ja się właśnie dowiedziałem, że jak Srila Prabhupada przyjechał do Ameryki, to on miał ten sen, kiedy Krishna mu się przyśnił. So there were 5 or 6 of us in the room, and I asked Prabhupada, could you recount or tell us about that dream? Było w pokoju może 5-6 osób i skorzystałem z tej okazji i powiedziałem, Srila Prabhupada, czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym śnie? So Prabhupada's first reaction to that request was he was shy. He didn't want to talk about it internal. I taką pierwszą reakcją Srila Prabhupada na tę prośbę było to, że tak był onieśmielony. Nie chciał mówić o takich swoich wewnętrznych sprawach. He wasn't bragging, I saw Krishna. Nie chciał się przychwalać, tak, widziałem Krishnę. But he was bashful to even recount that, because it was a real thing. Krishna came to him. Był taki zawstydzony, żeby w ogóle o tym sobie przypominać, bo to było faktem, że Krishna przyszedł do
do niego. So he spoke a little bit, and Hari Sai was there. He also helped them about rowing the boat. Krishna was rowing the boat. Srila Prabhupada powiedział troszeczkę, Harishauri też tam był i wtedy on też dopowiedział o tym, że tak, że Krishna wiosłował łodzią i... But what impressed me was that Prabhupada was actually very humble. To, co na mnie zrobiło takie wrażenie, to to, że Srila Prabhupada naprawdę był bardzo pokorny. He didn't push himself forward. Only he pushed his guru and Krishna. Nie stawiał siebie na pierwszym miejscu, zawsze stawiał na pierwszym miejscu Therefore, he Krishna. called International Society for Krishna Consciousness. Dlatego nazwał ten ruch Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości All Krishna. the other so-called gurus, they have their name in the front. Wszyscy inni, tak zwani guru, zawsze siebie i swoje imię stawiają na froncie. Harish, Yogi, Rajneesh, Chinmayananda, they're all known by their names. Maharishi, Mahesh Yogi, czy Chinmoy, czy Satchidananda, zawsze wszyscy znają te ruchy ich imieniem. Srila Prabhupada ki. So I have a story. I don't think you'll remember this. I don't know what year it was. It must have been 75. Mam taką historię, Maharaj pewnie tego nie And in the, pamięta. Była w 75 roku. It seemed what was happening every evening. Prabhupada was giving darshan in his room. Co się działo wieczorami wtedy, to było w Los Angeles, Srila Prabhupada udzielał darshanów w swoim pokoju. So if you were a sannyasi or GBC, maybe temple president, you could walk in and nobody would stop you. Jeśli było się wtedy seniasinem, czy GBC, czy prezydentem świątyni, można było po prostu wejść do tego pokoju, nikt się nie mógł zatrzymać. So generally the habit was if somebody had been in that room and he was coming out, you would ask, well, what did Prabhupada say? I zazwyczaj to było takim zwyczajem. Ktokolwiek wychodził z tego pokoju, to od razu wszyscy pytali, no i co Prabhupada powiedział? And I think I asked you one night when you were coming out. I chyba zapytałem Ciebie, jak pewnego razu tam wychodziłeś z tego There pokoju. are two, maybe you remember this. Two things were told to me. It could have been two separate occasions. One could have been you, one could have been Shamsundar. Były dwa takie wydarzenia. Raz to mogłeś być Ty i Śyama Sundar. So one time I was told, I said, so what did Prabhupada say? He said, Prabhupada was explaining how they built ships inside bottles. I pewnego razu, jak właśnie tak zapytałem, co powiedział, Śyama Sundar powiedział, że Prabhupada mówił o tym, jak się buduje zamki, łódki wewnątrz butelki. And the next one was that Prabhupada said, we should all be philosophers and we should always be discussing philosophy. Does that sound like something? Następnym razem, to może mogło być, że Srila Prabhupada powiedział o tym, że wszyscy powinniśmy być filozofami i zawsze dyskutować filozofię. When you meet people on the street, you ask them what their philosophy is and then defeat them. Że jak zapytasz, spotkasz kogoś na ulicy, zapytaj go, jaką ma filozofię i pokonaj ją. Should I go? Yeah. So, another time, I was impressed that Prabhupada was so humble. Innym razem byłem pod takim wrażeniem pokory Srila Prabhupada. It was in London, 1969, and we had like the first open program. To było w Londynie 69 rok, to był nasz pierwszy, duży, otwarty program. And there was a big crowd, maybe 200-300 people, mostly Hindus. I przyszedł duży tłum, 200 nawet 300 osób, głównie sami Hindusi. Before that. The Carnegie Hall was a secret. But they weren't very submissive. The people were challenging. One guy was standing up and interjecting. I ci ludzie nie byli tacy zbyt gotowi do słuchania, pokorni, raczej wyzywający. Jeden gość wstawał, przerywał. So at one point Prabhupada said to this man, w pewnym momencie sit down, you are nonsense. Prabhupada powiedział do tego człowieka, siadaj, jesteś nonsensem. So we had never seen Prabhupada so bold because he really was humble. Nigdy nie widzieliśmy Prabhupada takim odważnym, śmiałym. On zawsze był bardzo pokorny. So the next day I was giving massage. Następnego dnia masowałem się Prabhupada. I was Mukunda had given me that service. Mukunda dał mi wtedy tę służbę. I was a senior brahmachari. Byłem wtedy starszym brahmacharinem. So I was massaging and I was, talking to Prabhupada about how he had spoken so forcibly, and then I was talking like kind of jacking him up a little bit, flattering.
masowałem Srila Prabhupada i tak mówiłem o tym, jak wczoraj tak przyłożył temu człowiekowi i tak przygotowałem go do tego. I think my mood was in my mind, I was thinking, me and you, Prabhupada, we can take over the world. Myślę, że tak wtedy sobie myślałem, że miałem taki nastrój, że Srila Prabhupada, ty i ja razem podbijemy świat. So Prabhupada could smell my false ego. Srila Prabhupada mógł poczuć moje fałszywe ego. And suddenly he said, no! I nagle powiedział nie. Like my hands froze on his body. Moje ręce zamarły na jego ciele. Then he said with another voice, like a 7-year-old child. I zupełnie innym głosem, niczym 7-letnie dziecko powiedział Way inside his heart. tak z głębi swojego serca. He said, I am just a humble servant. Ja jestem po prostu pokornym sługą. And I felt so embarrassed. Ja czułem się wtedy taki zawstydzony. Yeah, I remember there was a rug there, I thought I should go. Staliśmy na dywanie, ja myślałem, że powinienem się schować pod ten dywan. And it's true. I mean, because of his humility, he naturally made us humble. Because what were we compared to him? Ale to prawda, to dzięki jego pokorze on naturalnie czynił nas pokornymi. Kim my byliśmy w porównaniu do niego? I was thinking I shouldn't be even in the same room with this person. He's such an aristocrat. What to speak of touching his body? Ja sobie pomyślałem, że tak naprawdę nie powinienem nawet móc wejść do tego pokoju co on. Przecież on jest takim arystokratą, a co dopiero mówić o dotykaniu jego ciała. So he was humble because he was always seeing his spiritual master and Krishna. So in that relationship, he was a servant. On był pokorny, bo on zawsze widział swojego mistrza duchowego i Krysznę i w relacji z nim on zawsze był ich sługą. Didn't you once tell the story about you wanted, I think, to go to Hong Kong? You're in India and you wanted to go to Hong Kong to preach. And Prabhupada said something like, "What makes you think you can preach? I'm preaching." Can you tell that story? I think it goes well with that. It was in Mayapur. Historia o tym, jak pojechał do Hongkongu i tam Prabhupada powiedział. So I had kind of made a plan. I was going to go to Korea, I think, for preaching. But Gopal Krishna came. He was the GDC for India at the time, the whole of India. And he said, Prabhupada wants you to stay here in Mayapur to be a co-director because Prabhupada asked for you. To było w Mayapur, chyba okres Gaura Purnimy i ja sobie ułożyłem plan, że pojadę do Hongkongu nauczać, do Korei nauczać i wtedy przyszedł Gopal Krishna i on był GBC na Indii i powiedział, Srila Prabhupada chce, żebyś został, bo wtedy So when he told me that, he's not my GBC. I said, you're not my GBC, you can't tell me what to do. Ja powiedziałem, przecież ty nie jesteś I already have a program. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, ja już mam swój program. So later in the afternoon, we were having darshan in Prabhupada's room in Mayapur, another long room. Yeah. I później wieczorem mieliśmy darshan w pokoju Srila Prabhupada, w tym jego długim pokoju. So Gopal Krishna said, Srila Prabhupada, Trivikrama Swami says he doesn't want to stay here. Gopal Krishna powiedział, Srila Prabhupada, Trivikrama Maharaj mówi, że nie chce tu zostać. Prabhupada looked at me and said, so what is the problem? Spojrzał na mnie, jaki jest problem? No, Prabhupada, I just like to go, and sell books on the street and like that. Nie, Prabhupada, ja po prostu chciałbym pojechać i sprzedawać książki na ulicy. He said, our formula is plain living and high thinking, but you're simply addicted to the city. Nasza zasada to jest proste życie i wzniosłe myślenie. Ty jesteś po prostu uzależniony od miasta. Then I didn't surrender. Ja jeszcze się podporządkowałem. While I was still arguing, I said, argumentowałem nadal. I forget there was three things I should have written down. I haven't written down somewhere. But anyway, the one you mentioned was that I said, Prabhupada, if I stay here, I won't be able to preach in English. And I've been a sannyasi for 5 years and I haven't had a chance to preach. I powiedziałem wtedy jakieś 3 rzeczy, mam gdzieś zapisane. Jedną z rzeczy to właśnie powiedziałem, że Srila Prabhupada, jak tu zostanę, to nie będę mógł nauczać po angielsku. Jestem już sannyasinem od 5 lat i w ogóle nie miałem jeszcze okazji nauczać. So then he said, so you've been a sannyasi 5 years and you never had a chance to preach? Więc jesteś sannyasinem od 5 lat i nie miałeś okazji nauczać? So what makes you think you know how to preach? A co powoduje w takim razie, że myślisz, że wiesz jak nauczać? Then I surrendered. Wtedy się podporządkowałem. I was in the Navy, so I remember at that point, in my mind I went, yes sir.
Ja byłem po marynarce, więc pamiętam, że jak Prabhupada to powiedział, to pomyślę, zasalutowałem. Tak jest. Should I tell another story how he chastised me? Jeszcze może kolejna historia, Prabhupada mnie skarcił. So many times I can't think of it. Prabhupada karcił mnie tyle razy, że ciężko wybrać. Well, one funny one was when Prabhupada came tonight and I said I was giving the service of massaging him. So I never massaged anybody before. So after the first day, I said, Prabhupada, I want to go to the library and get a book on how to give proper massage. Jak Srila Prabhupada przyleciał do Anglii, to wtedy dostałem tę służbę, żeby go masować. I chyba pierwszego dnia po masowaniu Srila Prabhupada, nigdy wcześniej nikogo nie masowałem. Powiedziałem Srila Prabhupadzie, Srila Prabhupada, jak pójdę do biblioteki i poczytam książkę o tym, jak masować. He said, that's not necessary. Prabhupada powiedział, nie, to niepotrzebne. You just read Bhagavad Gita and Krishna will tell you how to. Czytaj Bhagavad Gita i Krishna ci powie, jak robić masaż. Another time I was massaging Prabhupada's feet. This was in New York, 1971. Innym razem masowałem stopy Srila Prabhupada, to było... So the last thing we massaged was Prabhupada's lotus feet. To była ostatnia rzecz, którą masowało, to były lotusowe stopy Srila Prabhupada. And I had his feet, you know, I was massaging, I was looking at it, I said, Prabhupada, your feet are so pink, the bottom of his. I ja tak masowałem te stopy i tak patrzę na nie i powiedziałem, Srila Prabhupada, twoje stopy są takie różowe. Without missing a beat, he said, that is from your pink hands. Srila Prabhupada od razu odpowiedział, że to dzięki twoim różowym rękom. So I objected, I said, no, Prabhupada. He said, yes, you are fair-skinned boys. Ja od razu powiedziałem, nie, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada od razu powiedział, tak, jest. Then I kind of like had Prabhupada's foot in my hand and I was Shamshanda. I said, Shamshanda, see how pink they are? Srila Prabhupada powiedział, smiling. tak, bo wy macie taką jasną cerę. A ja wtedy pokazałem stopę Srila Prabhupada Śyama Sundarowi, który był Śyama Sundar. Widzisz, jakie te stopy są różowe? The next day, Jadavati came up to me. She was bold. She walked up to me, she took my hand and said, oh, they are pink. Następnego dnia Radurani chyba powiedział Srila Prabhupada jej coś i ona podeszła do mnie i wzięła moją rękę. No faktycznie, różowe. That's no. But I wasn't sannyasa. Tego się skryłem, ale nie byłem sannyasinem. So you're talking about Prabhupada's humility, and simultaneously he can be very bold. Mówiłeś o pokorze Srila Prabhupada, a jednocześnie Srila Prabhupada mógł być bardzo śmiały. So once he was speaking to a professor. Pewnego razu rozmawiał z profesorem. He was a professor of Hinduism. To był profesor hinduizmu. So Prabhupada said, so can you tell me what is Hinduism? Srila Prabhupada powiedział mu, to możesz mi powiedzieć, czym jest hinduizm? The professor said, that's a difficult question to answer. Ten profesor powiedział, to bardzo trudne pytanie. So Prabhupada said, you're a professor of Hinduism and you cannot tell us what Hinduism is? Czy jesteś profesorem hinduizmu i nie jesteś w stanie nam powiedzieć, czym jest hinduizm? So he was putting the man on the spot, exposing him. Więc on tak zdemaskował tego człowieka od razu. And one of his disciples, Srila Damodar, was there. Był tam też jeden z uczniów Srila Prabhupada, Srila Damodar. And Srila Damodar was engaged in scientific preaching, so he was, you could say, familiar with this kind of situation with academics. Srila Damodar był zaangażowany w nauczanie do właśnie kręgów akademickich, więc był zaznajomiony z takimi konwersacjami. So Prabhupada turned to him and said, he's a professor of Hinduism, and he doesn't know what Hinduism is. What does that make him? Srila Prabhupada zwrócił się do niego. To jest profesor hinduizmu i nie wie, czym jest hinduizm, więc co to oznacza na jego temat? Cheater, Srila Prabhupada. To jest oszust Srila Prabhupada. Prabhupada turns to him and said, he just called you a cheater. You gonna take that? A on właśnie nazwał cię oszustem. Przyjmujesz to? And the man got so upset.
ten człowiek tak się rozzłościł. And Prabhupada got more upset. Srila Prabhupada jeszcze They bardziej. actually had to take him out of the room. Trzeba było go wyprowadzić z pokoju, He was becoming obnoxious. bo stawał się bardzo nieuprzejmy. So, you know, the devotees that brought the professor were kind of, they were feeling bad that they brought him because he wasn't submissive to Prabhupada, and they were feeling bad for him that Prabhupada chastised him. I ci wielbiciele, którzy go tam przyprowadzili, czuli się źle, że w ogóle go tam przyprowadzili. Jeszcze było im przykro, że Srila Prabhupada go od razu skarcił. And there is another story like that. Była też jeszcze inna historia taka. Prabhupada did a similar thing. Srila Prabhupada zrobił podobną rzecz. And the man was, you know, a friend of the temple, and years later they met him, and, you know, they were afraid that he was burnt out by Prabhupada. The same man? Different man. Była podobna historia i ten człowiek był w ogóle tak zaznajomiony ze świątynią, był przyjacielem świątyni i po latach wielbiciele znowu go spotkali i tak byli trochę zaniepokojeni, że może on poczuł się urażony i wypalony przez Srila Prabhupada. It was a similar situation, and the man said, you know, 20 years ago your spiritual master chastised me, and he said, he was right, I just didn't understand, I was too young. I ten człowiek powiedział, tak, wiecie, 20 lat temu wasz mistrz duchowy powiedział mi coś takiego, ale miał rację, ja wtedy tego nie zrozumiałem. And there was another time when Prabhupada was speaking to a scientist, and the scientist couldn't understand, he was arguing, he couldn't understand Prabhupada's points. I innym razem Prabhupada rozmawiał z naukowcem i ten naukowiec ciągle argumentował. Nie był w stanie zrozumieć tego punktu Prabhupada. So again, Prabhupada said something heavy. Prabhupada znowu powiedział coś ciężkiego. He said, you can't understand because you're a demon. Powiedział, nie jesteś w stanie tego zrozumieć, bo jesteś demonem. Prabhupada told us that. Prabhupada nam to opowiedział. And then Prabhupada started laughing. I zaczął się z tego śmiać. He said, and he accepted. I powiedział, ja się z tym zgodził. And then Prabhupada said, I can do this, but you don't try this. Prabhupada dalej powiedział, ja mogę robić takie rzeczy, wy nawet nie próbujcie. Speaking about somebody being thrown out of the room, in 1971 in the Brooklyn Temple, Henry Street, there was one yogi staying there for some months. Odnośnie wyrzucenia ludzi z pokoju. W 1971 roku w świątyni na Brooklynie, na Henry Street, przez parę miesięcy mieszkał tam pewien yogi. So Prabhupada was concerned. Why is he staying? If he's going to stay, make sure he goes to Mangalarti, chances rising. Srila Prabhupada tak był zaniepokojony, kto tam jest, dlaczego on tam mieszka i upewnijcie się, że chodzi codziennie na Mangalarti i intonuje 16 rund. So a few months later, Prabhupada came to New York. Po paru miesiącach Srila Prabhupada przybył do Nowego Jorku. And just a couple of weeks before, this yogi had moved out. I dosłownie parę dni wcześniej ten jogin się wyprowadził. So I happened to be on the second floor. Prabhupada's room was on the first floor. And I looked out the window and I saw this yogi coming with a woman in a saffron sari. Ja akurat byłem wtedy, mieszkałem na drugim piętrze, pokój Srila Prabhupada był na pierwszym piętrze i przez okno mogłem zobaczyć, jak ten jogin razem z kobietą w szafranowym sari wchodzi do pokoju, do świątyni. So I didn't think anything of it. He's coming to see Prabhupada. Ja sobie nic nie pomyślałem, że okej, no tak przyszedł. So a few minutes later, or whatever it was, 15 minutes later, I had to go past Prabhupada's room for my service. Po 15 minutach musiałem zejść do świątyni, musiałem przejść obok pokoju Srila Prabhupada. And this yogi was being carried out of Prabhupada's room horizontally by about 8 brahmacharis. I ten jogin był wynoszony z pokoju Srila Prabhupada w poziomej pozycji chyba przez 8 brahmacharinów. So I thought, what the hell's going on? Co tu się dzieje? So I ran into Prabhupada's room. Wbiegłem do pokoju Prabhupada. There was one brahmachari, like a meek brahmachari there, and Prabhupada was sitting behind a desk, and the woman was there, hysterical. Tam był jeden taki delikatny brahmacharin i Srila Prabhupada siedział za swoim biurkiem, a ta kobieta była tam w histerii. So I looked at Srila Prabhupada, and he just mentioned it with his eyes. Spojrzałem na Srila Prabhupada i Srila Prabhupada tylko gestem swoich oczu wskazał, wyrzucił. But she was hysterical. She was saying, "Don't you touch me! Don't you touch me!" Ona była w histerii. Powtarzała, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie! So I just went over close to her and I said, "Shut up!" Patrzyłem do niej blisko i krzyczałem, zamknij się!
And I was able to get it. Everything get violent, but this kind of good. And then Rohini Kawam, to ją tak spacyfikowałem, nie dotykalnie, ale dzięki temu normalnie można było wyprowadzić. So, next morning in the Bhagavatam class, Prabhupada mentioned, he said, my disciple became angry, but that was right because the spiritual master was being insulted. Następnego ranka na wykładzie z Bhagavatam Srila Prabhupada wspomniał, że poprzedniego dnia mój uczeń się rozłościł, ale to było właściwe, bo jego mistrz duchowy był obrażany. And then he went on to say how this person was exposed because he's a big yogi, but why is he traveling with a woman? I dalej Srila Prabhupada wszystko powiedział, że ten człowiek został zdemaskowany, bo niby jest wielkim joginem, a podróżuje z kobietą. I heard he was preaching that this chanting is not important. Tam chyba coś nauczył o tym, że to intonowanie nie jest ważne. So, you know, when sometimes, most of the times when you get angry, you kind of feel a little polluted. Zazwyczaj jak się ktoś złości, to czuje, że ta energia go zanieczyszcza i... But this time when I was angry, I didn't feel any impurity from it. Ale wtedy, jak się tak zezłościłem na nią, nie czułem żadnego zanieczyszczenia. You ready for this to start? It's going. I just want to charge it because the battery's. It takes another cable. Another? It's in that bag. Where the bag is? Over there. Yeah. Prabhupada once took Charnamrita in Los Angeles and had salt in it instead of sugar. Pewnego razu Srila Prabhupada przyjął Charnamritę w Los Angeles i zamiast cukru w niej była sól. Wow. And there were a lot of things which were going wrong at that time. Wtedy bardzo dużo rzeczy było nie tak. And there was some, which Prabhupada felt there was some infiltration to try to destroy the movement that was coming out of India. And he saw this as one symptom of it. Srila Prabhupada odbierał to jako takie pewne wpływy z Indii, które przenikały nasz ruch, tak naprawdę mając na celu, żeby go zniszczyć. Srila Prabhupada zobaczył, że to jest jeden z symptomów tego. So, you know, sounds like a simple mistake, but he took it as an indication of something connected with a kind of a conspiracy against our movement. Wydaje się, że to niby taki prosty błąd, ale Srila Prabhupada przejrzał to jako niemalże pewną konspirację przeciwko naszemu ruchowi. So he just stopped, turned and said, "Who has done this?" Srila Prabhupada się zatrzymał i zwrócił do wielbicieli, kto to zrobił? Because he may have also felt that deity worship was being compromised. Bo też może wyczuć, że wielbienie bóstw jest prowadzone niewłaściwie. And some young woman said, "I did it, Srila Prabhupada." I pewna młoda kobieta podeszła, to ja zrobiłem Srila Prabhupada. And Prabhupada told the temple president, "Don't let her do this again." Srila Prabhupada was really, był bardzo zły, zwrócił się do prezydenta świątyni i powiedział, ona nie może tego więcej robić. The thing is, sometimes because we didn't know a lot, we might make a mistake and not know it was a mistake, or not know it was a big mistake. Byliśmy bardzo młodzi i mogliśmy popełnić błąd, nie wiedząc o tym, że w ogóle to jest błąd, albo że ten błąd jest poważny. But we would find out. Ale dowiadywaliśmy się o tym. Once we were in Hong Kong, and it wasn't a very big temple. We were, and Prabhupada was there. We were with maybe about 8 or 10 people. One of them was Srila Prabhupada, had come from the Philippines. Pewnego razu byliśmy w Hongkongu i nie było nas tam dużo. Mieszkaliśmy chyba w jednym pomieszczeniu 8, może 10 osób i też wtedy przyjechał Sudama Vipra z Filipin. So he was having a little trouble
So Prabhupada was encouraging him because he had been in Mayapur the first year before they had the building. He was staying in Prabhupada's kutir in the front. I Srila Prabhupada starał się go zachęcić, bo on przez pierwszy rok w Mayapur, jeszcze w ogóle zanim tam mieliśmy jakikolwiek budynek, mieszkał tam w tym domku ze słomy Prabhupada. So he was encouraging him to speak about his experience at that time. I Srila Prabhupada go tak zachęcał, żeby podzielił się swoimi doświadczeniami z tamtego Because there was okresu. a flood that year also. Bo tego roku też była powódź. But he was describing how the flood was coming. They were living in the rafters. There were snakes in the water. I on opisywał... Rafters means the top of the... Opisywał, jak właśnie była powódź, wody się podniosły, jak oni musieli mieszkać tam na strychu, jak węże tam pełzały. So we were all appreciating the austerity. Wszyscy docenialiśmy te wyrzeczenia. He was happy to tell me. On był szczęśliwy, że mógł się tym podzielić. So then Prabhupada turned to me. He said, "What is your most difficult time in Krishna consciousness?" I wtedy się Prabhupada zwrócił się do mnie. A jaki był twój najtrudniejszy okres w świadomości Kryszny? So I was telling him we were in Japan and there was no heat in the building and it was so cold. We had a little kerosene heater in front of you. Your front would get warm, but your back would be cold. Ja opowiadałem, jak byliśmy w Japonii, tam w zimie nie było ogrzewane i mieliśmy taką malutką farelkę i z jednej strony można było się ogrzać, było ci zimno w plecy. So then there was a little silence after I spoke and Kiedy powiedziałem, zapadła taka cisza i I said, "Srila Prabhupada, what was your most difficult time?" powiedziałem, Srila Prabhupada, a jaki był twój najtrudniejszy czas w świadomości Kryszny? Then we were all kind of smiling and it was like, Tak wszyscy się suddenly Prabhupada's mood changed completely. Tak wszyscy się uśmiechaliśmy a wtedy nastrój Srila Prabhupada się zupełnie He zmienił. became so grave. Srila Prabhupada stał się taki bardzo poważny He spoke in a very serious voice. i takim bardzo poważnym głosem powiedział, He said, "You don't want to know about that." nie chcesz nawet o tym wiedzieć. And I was thinking, "Oh my God, they didn't tell us, it would have killed us." Ja sobie wtedy pomyślałem, że Boże, jakby nam powiedział, to pewnie But it's true, we think we did some big austerity, but you can't imagine what Prabhupada had to go through on the boat, his godbrothers. Nie, no, bo to prawda, bo Srila Prabhupada, nawet sobie nie wyobrażamy, jakie to wyrzeczenia Srila Prabhupada musiał przejść, jak płynął na łodzi, jakie historie ze swoimi braćmi duchowymi. I recently read that for many days Prabhupada didn't eat on the boat. Czytałem właśnie niedawno, że wtedy jak Srila Prabhupada płynął, to przez wiele dni nic nie jadł. There was a proper facility. Nie było tam to tak And then możliwości do tego. he said, "Today I cooked some khichdi." The captain gave him some facility. Po paru dniach kapitan dał możliwość gotowania dla siebie i Srila Prabhupada zapisał, że dzisiaj jadłem kitri. And also in New York, there were times when there was no place to cook and he would go to bed hungry. I też w Nowym Jorku wiele razy nie było gdzie gotować i Srila Prabhupada szedł spać głodny. Srila Prabhupada ki. There was a story when one of Prabhupada's early female disciples was going through trouble. She came to Prabhupada and said, "I'm discouraged by this and this, and I give up, I quit." Jest też taka historia, kiedy nas uczennic Srila Prabhupada przechodziła przez właśnie jakieś trudności i przyszła do Srila Prabhupada i powiedziała, że Srila Prabhupada nie mogę z tego powodu i z tego powodu odchodzę. She said, "Too difficult." Powiedziała, to jest za trudne. And Prabhupada said, Prabhupada odpowiedział, "You have no right to quit." nie masz prawa odchodzić. He said, "If anyone has a right to quit, it's me." Jeśli ktokolwiek miałby prawo odchodzić, to jestem ja. He said, "You have no idea what I went through. Nie masz pojęcia, przez co przeszedłem. You have what you're going through is nothing." To, co ty przechodzisz, to jest nic. And I think at least I never knew how the difficulties Prabhupada went through. We all kind of took it for granted, like he's a pure devotee. It just came down from the Yeah, he's spirit. not affected. Ja tak praktycznie nigdy nie wiedziałem o tych trudnościach, przez jakieś Srila Prabhupada przeszedł, że tak przyjmowaliśmy to za takie oczywiste, tak, że on tutaj jest, praktycznie zstąpił ze świata duchowego, jest czystym wielbicielem. In fact, one of the most revealing things to me was in 1970 in Los Angeles, when this conspiracy was going on, Prabhupada was in extreme anxiety about the future of ISKCON. Jedna z takich rzeczy, która tak mnie najbardziej uświadomiła te rzeczy,
To było właśnie w roku 70, kiedy cała ta konspiracja działa się w historii. Srila Prabhupada był tym bardzo zaniepokojony i martwił się o przyszłość tego ruchu. Very intense anxiety. Był naprawdę bardzo zmartwiony. And I was there at the temple. Ja wtedy byłem tam w świątyni. And I had no idea what was going on. Ja nie miałem pojęcia o tym, co się dzieje. Because by Prabhupada's presence you couldn't tell. Dlatego, że po Srila Prabhupadzie nie można było tego wyczuć. And I found out about the anxiety by reading the Lilamrita. I didn't know. That's when I first learned about it. Dowiedziałem się o tym całym niepokoju dopiero później, czytając Lilamritę po raz pierwszy, dopiero wtedy. So he never complained. He never gave up his duty. Srila Prabhupada się nigdy nie skarżył, nigdy nie porzucał swoich obowiązków. He wasn't depressed. Nie był przygnębiony. Even though it was difficult. Nawet chociaż było bardzo trudno. You know how we want to give up when it's difficult, right? Wiecie, jak są trudności i chcemy wszystko porzucić. Who wants to give up? Kto chce powiedzieć? Actually, we have no choice. Tak Either naprawdę, we serve Krishna internally or we serve Krishna externally. tak naprawdę nie mamy wyboru. Albo służymy Krysznie w jego wewnętrznej energii, albo służymy w jego zewnętrznej energii. And the external energy is the cruel mistress. A zewnętrzna energia jest okrutną władczynią. Can I tell a story about Jagannath and Prabhupada? Mogę powiedzieć historię o Jagannathie i Srila Prabhupadzie? Were you in Rath Yatra in 1970, San Francisco? Were you? Me. I was in One interesting thing that happened at this Rath Yatra. Jedna taka ciekawa rzecz wydarzyła się wtedy na tej Rath Yatrze. There were some threats, so they were afraid. They tried to convince Prabhupada not to go on the cart. Było takie pewne niebezpieczeństwo, że były pewne groźby Black Panthers ze strony chyba gangu czarnych panter. I niektórzy mówili, że Prabhupada lepiej, żebyś może nie szedł na Rath Yatrę. So Prabhupada wanted to go, so they decided that halfway through the festival, Prabhupada would meet the cart. So they drove him out and he waited and the cart came. I ludzie tak ustalili, że w połowie procesji oni przywiozą się na Prabhupada, żeby się dołączył do tamtej, żeby poczekał i dołączył do tej procesji, która będzie tędy przechodzić. So one thing he did, just for your information. Tak, dla waszej informacji, jedna rzecz, którą Prabhupada wtedy zrobił. This was on the street. This was on the road in a park. You know, the road where cars drive was blocked, and that's where the cart came. Droga samochodowa została zablokowana i tamtędy przechodziła procesja i to było na ulicy. And as soon as Prabhupada saw Lord Jagannath, he hit the ground. Jak tylko Srila Prabhupada zobaczył Jagannatha, padł na ziemię. So once I saw that, then every Rath Yatra or whatever, I always, sometimes devotees come and they think it's improper. I always pay obeisances. So I was right next to Prabhupada when he paid obeisances. on the street. Right on the street. On the pavement? Yeah, on the road, the cars drive. Yeah. Od momentu, jak to widziałem, to jak tylko jestem na teatrze, widzę Pana Jagannatha, to zawsze składam dandavatę. Ja widziałem przykład Srila Prabhupada. On padł na ziemię na ulicy, której normalnie jeżdżą samochody. I can't remember if it was dandavats. I don't want to say it's full dandavats. Nie pamiętam na pewno, że to był pełen dandavat. Tak czasami niektórzy tylko przychodzą i takie składają pranamy. Myślą, że to niewłaściwe. Then the next thing that happened was, for me, it was quite interesting. Następna taka rzecz, która się wydarzyła dla mnie, było to bardzo ciekawe. So Prabhupada got up and then he was taking darshan of Jagannath. Srila Prabhupada wstał i przyjmował darshan Pana Jagannatha. So I thought, rather than look at Jagannath, I'll look at Prabhupada looking at Jagannath to see what it looks like when Prabhupada looks at the deity, because I thought that was more interesting and beneficial. Ja tak sobie pomyślałem, że zamiast patrzeć na Pana Jagannatha, to będę patrzył na Srila Prabhupada, który patrzy na Pana Jagannatha. To będzie bardziej korzystne i ciekawe. Basically what it looked like is that Prabhupada was seeing Krishna.
I no, to wyglądało tak naprawdę, że Srila Prabhupada widział you meet your friend at the airport who's been gone a while, that's, you're looking, that's what his face looked like there's his friend. Tak jak spotkasz swojego przyjaciela na lotnisku i to tak wyglądało, że Srila Prabhupada tam zobaczył swojego przyjaciela. At that point, 1970, how old was Prabhupada? 74 then? Yeah. He became a bit ecstatic and he started dancing. I to był 70. rok, czyli Srila Prabhupada wtedy miał 74 lata i Srila Prabhupada stał się taki bardzo uniesiony, ekstatyczny i zaczął tańczyć. And we never seen him dance like that. Nigdy nie widzieliśmy Srila Prabhupada tańczącego w taki sposób. He was, like we were going up and down. Tak jak my tutaj sobie chodziliśmy do przodu, do tyłu. Well, he was doing that. He was going up and down, back and forth. Srila Prabhupada tak robił właśnie, tak tańczył do przodu, do tyłu. Should I demonstrate? So like we were dancing. Tak jak my tańczyliśmy. Sometimes you see Prabhupada, he's like this. Czasem widzieliśmy Srila Prabhupada tak. See him like that. Take my banana out. Often you'll see pictures of Prabhupada be like this. Możemy często zobaczyć, jak Srila Prabhupada tańczy tak i nagle tak zaczyna podskakiwać. He was doing that, but then he was doing that. Srila Prabhupada ki. Mahatma ki. So, didn't get to see it. So then, like immediately the next day in Kirtan, that became the new dance step. Up and down. A od razu następnego dnia w świątyni to stało się nowym krokiem tanecznym kirtanu. But from my angle of vision, when I was looking at Prabhupada, look at the deities, he was so blissful that ecstatic dancing was just the sequel to the ecstasy that he was feeling. Z mojego punktu widzenia, jak widziałem, jak Srila Prabhupada widział Pana Jagannatha i był tym taki uniesiony, że to jego ekstatyczne tańczenie było po prostu kontynuacją tego. This was 4 years and 11 months after Prabhupada had come to America, and now he's in Golden Gate Park in San Francisco. There was like 10 or 20,000 hippies, there. And everybody came the second time, if they had been sick and came back. To było 4 lata i 11 miesięcy po tym, jak Srila Prabhupada przypłynął do Ameryki i wtedy właśnie w San Francisco, Golden Gate Park, 20 000 hipisów. You can see videos of it. There's just like people as far as you can see. And they're all chanting. Można zobaczyć nagrania z tej Radhayaty, że praktycznie ludzie po horyzont wszędzie i wszyscy intonują. If you want to understand what the hippie movement is, just look at pictures of 1970 Rathayatra and you can, that's San Francisco, they're all there. Jeśli ktoś chce zrozumieć ruch hipisowski, to wystarczy zobaczyć na te zdjęcia z Radhayaty rok 70. And then they went to an auditorium at the end of Rathayatra. I pod koniec Radhayatry było też zebranie na audytorium. And they did a kirtan there. I tam był kirtan na scenie. There was like maybe 2,000 or 3,000 people, from what I remember. Z tego co pamiętam, było tam może 2,000–3,000 tysiące ludzi. And I was in the very back of the auditorium. Ja byłem na samym tyle publiczności. From my angle of vision, what I remember, of course this is 47.5 years ago, but what I remember, no, it's 47, it's practically, That's about exactly 47 years ago. Tak, to było mniej więcej dokładnie 47 lat temu, więc z tego co pamiętam. What I remember is that every single person, every single of those 3,000 persons during the kirtan was jumping up and down. That's what I remember. Z tego co pamiętam, wszystkie te 3,000 osób, które tam było, wszystkie skakały tańcząc. So Prabhupada's ecstasy was quite contagious. Ta ekstaza Srila Prabhupada była bardzo zaraźliwa. One time, when Prabhupada was there in London in 1969, so I was giving massage every day, and innym I razem, got attached to the service. Srila Prabhupada był w 1969 roku w Londynie. Ja wtedy właśnie dawałem mu, masowałem go, byłem taki przywiązany do tej służby. So in December he was coming back to Boston, and I'd been asking, when you leave, can I come with you and continue the service? W grudniu Srila Prabhupada wracał do Bostonu i ja tak pytałem
zapytałem go jeszcze Prabhupada, jak wylecisz, czy mogę tam polecieć z tobą i dalej służyć ci So he was not committed. He said, let us see what Krishna wants. Srila Prabhupada był taki niezdecydowany, no zobaczymy co Krishna planuje. So then maybe 10 days before he was due to leave, his servant Krishna came and he said, stop bothering Prabhupada about going to America because Upendra's he's coming, he's going to be giving massage when 10 dni przed wylotem Srila Prabhupada Purushottam, który był sekretarzem Prabhupada, przyszedł do mnie i powiedział, przestań zawracać na Prabhupadzie głowę odnośnie tego wyjazdu do Ameryki, tam jest Upendra, on tam będzie sługą Prabhupada i będzie go masował. So I was Prabhupada's chauffeur and masseuse. So I was driving Prabhupada from the apartment to the temple or something like that. Well, I don't know exactly where, but I was driving Prabhupada in his car, temple car. Też szoferem Srila Prabhupada i też masowałem świątynnym samochodem. Nie pamiętam, gdzie jechaliśmy. So I said to him, just the two of us were in the car, I said, Srila Prabhupada, Purushottam said that Upendra is going to be giving you a massage when you come to America. I było nas tylko dwóch w samochodzie i ja wtedy powiedziałem, Srila Prabhupada, Purushottam powiedział, że Upendra będzie cię masował, jak polecisz do Ameryki. So he knew I wanted that. On oczywiście wiedział, że mam w tym interes. So this is what he said. I Srila Prabhupada powiedział to. Silence. Completely silent. Zupełna cisza, nic nie powiedział. And so I thought, oh, it must be true. Pomyślałem sobie, He could be like he was very great. był bardzo poważny, nic nie powiedział, pomyślałem sobie. So then the silence was still there, and in my mind I resigned myself that okay, I'm going to stay, you know, and probably doesn't need me to come. But still the silence was there. No i ja tak w umyśle się już poddałem, no dobrze, tak, Światłowa nie chce, żebym tam jechał, ale ciągle panowała. So I was thinking how to break the silence, because at least from my side it was a little awkward. I tak myślałem sobie, co tu zrobić, żeby może tak przełamać tę niewygodną ciszę, bo tak się czułem nieswojo. So I said to Srila Prabhupada, I never met Upendra Prabhupada, is he a good boy? I powiedziałem, Srila Prabhupada, nigdy nie spotkałem Upendry, on jest dobrym chłopakiem? So Prabhupada understood, he could read my mind, he knew that I was resigned and not going. Srila Prabhupada oczywiście mógł odczytać moje myśli, że tak, że już poddałem się, że tam się nie jadę. He turned to me. I jak to powiedziałem, he looked in my face. Srila Prabhupada zwrócił się do mnie, spojrzał mi w twarz i powiedział, tak, ale nie aż tak dobry jak ty, tak bardzo szczerze. And it went right in my heart. I said, wow. I to tak trafiło mi prosto w serce. And Prabhupada had the way of dealing with everybody. So everybody felt that Prabhupada loved them. I Srila Prabhupada właśnie umiał tak traktować ludzi, że otherwise, how could we work so hard, give up our whole youth, że ich kochał. going here and there, living our very w takim razie jak moglibyśmy... At least it was only by me, it was only because I knew Prabhupada loved me and I wanted to reciprocate. Poświęcać nasze pieniądze, naszą młodość, pracować tyle i przynajmniej dla mnie, ja wiedziałem, że Srila Prabhupada się odwzajemnia. Prabhupada ki. Another time in London, I was giving a massage and the massage was finished and Mukunda, I think, was in the room, Shyam Sundar, and Prabhupada kind of turned to me and put his hands on my shoulders like that. He said, just like our Trivikrama Swami has, I guess Brahmacharya was in, yeah, just like our Trivikrama has form, so Krishna also has form. Innym razem, to też właśnie było w Londynie i skończyłem masaż, tam jeszcze w pokoju był Mukunda i Śyama Sundar i Srila Prabhupada zwrócił się do mnie, złapał mnie za ramiona i powiedział, dokładnie tak jak nasz Trivikrama ma postać, podobnie Krishna ma postać. He was also, just like Krishna, he reciprocated how you surrendered to him. If you gave more, then he would give you more. Srila Prabhupada, podobnie tak jak Krishna, ja mam prapadę, że odzajemniał się odpowiednio do podporządkowania. Jeśli ktoś dawał więcej, on też dawał więcej. Once in that same period, I said, Srila Prabhupada, if I can't go with you to America, because I was thinking, this was before the car, can I go to Berkeley and be with Hansaduta? Because I just heard he opened a temple. Jeszcze przed tą historią z jechaniem Srila Prabhupadem, ze Srila Prabhupadem samochodem, zanim zapytałem go o Upendrę i tak dalej,
ktoś, tak powiedziałem raz Srila Prabhupadzie, Srila Prabhupada, jeśli nie mógłbym pojechać z tobą do Ameryki, to może mógłbym pojechać do Berkeley i być z Hamsalutą. So it was just the two of us in the room. Też wtedy w pokoju byliśmy tylko we dwójkę. And when I said that, Jak to he powiedziałem, immediately became, in 1 second, he just became angry like. jednej sekundy Srila Prabhupada stał się zły. And then he said, "You are brahmachari. It is not your duty to contemplate what is your service." Powiedział, jesteś brahmacharinem, to nie jest twoim obowiązkiem myśleć o tym, jaką będziesz miał służbę. I was thinking, wow. No. But that was it, you know. He could be just like a thunderbolt. Ale to tak było, że on mógł być jak piorun albo jak róża. Some devotees didn't want to be around him because of that. I dlatego niektórzy wielbiciele nie chcieli się do niego zbliżać. But I was stupid. I didn't care. Ale ja byłem głupi i o to nie dbałem. But okay, that was in 1969. To był 69 Then another fast forward like 7 years. Prabhupada knew I was loyal to him. 7 lat później Srila Prabhupada wiedział, że jestem mu wierny. So there was a plan. Well, I'll just go to the quick point. I was in Mangalarti. Prabhupada's servant came and said, "Prabhupada wants to see you in this room." To było na Mangala Arati. Przyszedł do mnie sługa Srila Prabhupada w trakcie Mangala Arati i powiedział, Srila Prabhupada chce się z tobą widzieć w jego pokoju. Mangalarti. Mangala Arati? So I came into Prabhupada's room and he had Guru Kripa Madhavisa. Tam był Madhavisa, Guru Kripa. And Prabhupada's servant. Sługa Prabhupada. So Prabhupada said, he's here now. First when I came in, he kind of like made an asana with his hand. Jak tylko wszedłem do pokoju, to Srila Prabhupada tak najpierw jakby swoją ręką zrobił asanę. He's here now, you can speak on his face. I powiedział, no dobra, jest tutaj, teraz powiedzcie mu to w twarz. So they started in, you know, they wanted me to be on, to have a bus on a Damodar. So it must have been 75. To chyba był 75 rok, i zaczęli mówić, że chcieliby, żebym był na... I had already got my assignment from Prabhupada the day before, or even at that morning, I think, so the day before, so I wasn't in anxiety about it. Ale ja dokładnie dzień wcześniej już otrzymałem swoje zadania od Srila Prabhupada, więc nie byłem tym zaniepokojony. Guru Kripa was bringing a lot of money from Japan, so he said, "I don't want him there." I said, "But Prabhupada, it's a different country separated by a body of water." So, a Guru Kripa wtedy zbierał bardzo dużo pieniędzy z Japonii, a ja miałem jechać do... You were going to go to Japan? No, he was in Japan, I was going to go to Korea. Ja miałem pojechać do Korei i dlatego Guru Kripa powiedział, ja tam działam, nie chcę, żeby on tam też zbierał pieniądze. So then I didn't say anything and Prabhupada didn't say anything and they talked for a few more minutes. Ja nic nie powiedziałem, Prabhupada też nic nie mówił. I oni mówili przez parę minut o tym, jakie to jest ważne, żeby robić dystrybucję książek i werbować nowych i autobusów. But they saw they weren't influencing Prabhupada. Ale widzieli, że to nie wpływa na Prabhupada. So the Madhavisa said, "All right, if he's going to go, he should stay for at least 10 years." I wtedy Madhavisa powiedział, no dobra, jeśli on tam ma pojechać, niech tam przynajmniej siedzi przez 10 lat. And Prabhupada said, Prabhupada powiedział, this, like, in the beginning he was so heavy with me, but then this is how he protected me. Na początku był taki ciężki wobec mnie, ale później mnie ochronił. He said, "He is my disciple. If I want, he'll spend his whole life there." On jest moim uczniem. Jeśli będę tego chciał, spędzić tam całe życie. Why is this envy starting now, even in my presence? Dlaczego szerzy się tutaj ta zazdrość, nawet w mojej obecności? He said, "I saw this envy among sky brothers after my spiritual master left the planet. But even while I'm here, why is this envy coming out?" Widziałem tę zazdrość pośród moich braci duchowych, kiedy nasz mistrz duchowy odszedł z planety. Dlaczego to się szerzy tutaj, kiedy ja tu jeszcze jestem? So that was the Americans were like that. I didn't mind so much Guru Kripa Maharaj. I didn't make a big thing out of it. It's like sometimes puppies in the litter, they fight. To nie było jakąś wielką tacy byli Amerykanie. He protected me. Ale Srila Prabhupada mnie ochronił. Srila Prabhupada ki. Jai! Trivikrama Maharaj ki. Jai! He'll protect you also. Everyone he'll protect. Wszyscy mogą być chronieni. That's Prabhupada Shakti Avesh. To jest właśnie ta Shakti Avesh. You surrender to Prabhupada, he'll protect you. Even 1,000 years from now, people will come.
jeśli podporządkujecie się Jemu, będzie was chronił. Nawet za 1000 lat ludzie będą tak Tell a quick story. I was giving class in Minsk, Belarus. Powiem wam tę historię. Dawałem wykład w Mińsku. After the class, for some reason, I asked them, any of you had dreams of Prabhupada? None of them had ever been Prabhupada. I po wykładzie, czy jakiegoś powodu zadałem im pytanie, czy komuś z was też So one się boy Prabhupada? raised his hand, he said, yes. So tell us, what is your dream? Jeden człowiek, wiele osób podniosło ręce, ja wybrałem jednego. Well, I was a disciple of Harikesh. Co jak ci się uśnił? On powiedział, że no, byłem uczniem Harikesha. And Harikesh left Krishna consciousness. I was thinking, how can I? He was so much more advanced than me. How can I ever be good? Jak on odszedł od świadomości Kryszny, ja sobie zacząłem myśleć, że on przecież był tak bardzo, daleko bardziej zaawansowany. Jeśli jemu się nie udało, jak mi się może udać? He was feeling hopeless. I czuł się beznadziejny. So in that mood he took rest. I w takim nastroju poszedł spać. And then he was telling me, he said, and in the dream, Prabhupada came. Że we śnie przyszedł do mnie Prabhupada. He said, why you say hopeless? Powiedział, dlaczego mówisz beznadziejnie? I am here. Ja tu jestem. I woke up. Wtedy się obudził. Wow, Prabhupada came to me. Prabhupada przyszedł do mnie. To the Prabhupada came. So who's going to tell us about their dream of Prabhupada? May I say a story, funny story? I heard this story from our Guru Trivikrama Swami. Because he's... You want to sit here? No, I will just sit down, okay? So Trivikrama Swami, he said the funny story that when he was living in France, they had like tulasi room, and they had lots of tulasi trees there, and they were very proud of it because Prabhupada, they knew that when Prabhupada was visiting the temple, he was always saying that you can check the advancement of devotees when you see tulasi, when tulasi... So stay in Polish. Okay. Że właśnie Trivikrama Swami opowiadał taką historię, że jak mieszkał w Francji, to właśnie mieli bardzo piękne tulasi rumie i byli z tego bardzo dumni i czekali na przyjazd Prabhupada, bo wiedzieli, że Prabhupada często mawiał, że zaawansowanie baktów mierzy się właśnie tulasi, tak? Jeżeli ono pięknie rośnie, to znaczy, że jest super. And finally the day came when Prabhupada visited them, and they were so excited and so proud, and they were like dancing, and suddenly they took Prabhupada to this tulasi room, and they opened the door, and Prabhupada came in, and they were so proud, and Prabhupada came in and said, "This is not tulasi," and he just left. Oh my God. And they were like, it was a kind of disaster, you know. The ladies started to cry, and they were like, wanted to kill themselves, and no, they didn't know what to say. I w każdym razie oni byli tacy dumni i przyszedł ten dzień, kiedy Prabhupada odwiedził świątynię i był kirtan, i oni tak chcieli pokazać te tulasi, zaprezentować i jakby wzięli tam Srila Prabhupada, otworzyli te drzwi i Prabhupada wszedł, był kirtan i Prabhupada wszedł i mówi, ale to nie jest tulasi w ogóle. I wyszedł. I już kobiety zaczęły płakać, baktowie byli zrozpaczeni. And Prabhupada went to his room and just shut the door, and they were completely confused. And the next day, someone like came to Prabhupada and said, "Oh my God, we are so stupid. We were worshipping just an ordinary like plant." And Prabhupada, he was not angry. He said, "This is basil. You you have to just have tulasi and start to worship this tulasi." So he was like Gurudev, Trivikrama Swami was saying that he was like, it was no problem, okay, just start to worship tulasi, and that's all, but they just wanted to kill themselves. Even, you know, it was so funny. And Gurudev said that we were so puffed up, and maybe that's why it happened. W każdym razie, tak pokrótce, że właśnie, że oni się bali pójść do Prabhupada, żeby o tym powiedzieć i się spytać, co zrobić. A Prabhupada powiedział, to jest bazylia, widzieliście bazylię, po prostu miejcie tulasi i już. I nie było żadnego problemu. W każdym razie, co? Srila Prabhupada ki. Vanchakalpa Tarubhasya.
Jai! Jai! Srila Prabhupada ki Jai! Nitai Gaura Pramananda! Sadhu Sangha ki Jai!